Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 16 lipca a 18 lipca i nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba do Was o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki Wam docieramy do nowych osób, dzięki Wam docieramy do większej widowni i za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam o możliwości zostania patronem lub patronką i co najważniejsze, polecam Wam też materiały, jakie pojawiły się ostatnio na kanale. Rozmowy z panem pułkownikiem Korowajem oraz pułkownikiem Lisieckim oraz przegląd tygodnia z Markiem Meissnerem oraz profesorem Danielem Boćkowskim. Bardzo Wam polecam. A my przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy i nim przejdziemy do raportu wojennego, mamy świetne informacje. Właśnie, świetne dla kogo? Mamy informacje o ataku na most kerczeński, bo pojawiły się takie informacje o ataku w dniu wczorajszym, czyli 17 lipca. Strona ukraińska za pomocą prawdopodobnie dronów morskich zaatakowała most drogowy, który został uszkodzony. Informacje, jakie pojawiły się 18 lipca od strony rosyjskiej, mówiły o budowie prowizorycznego mostu długości około 250 metrów. Natomiast most kolejowy funkcjonuje, co dla mnie jest troszeczkę złą informacją, bo liczyłem, że jednak jeszcze nie funkcjonuje. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że funkcjonuje. Natomiast most drogowy nie funkcjonuje, został zamknięty. Mamy uszkodzone całe przęsło, prawdopodobnie trzeba będzie je wymienić, a to znowu potrwa, dlatego jest decyzja o budowie mostu o przeprawie prowizorycznej o długości 250 metrów. Słuchajcie, bardzo dobra informacja. Myślę, że to nie jest koniec ataków na most kerczeński, bo szczególnie most kolejowy jest tutaj bardzo ważny dla strony rosyjskiej. Natomiast dla strony ukraińskiej jeszcze bardziej, bo zniszczenie tej nitki komunikacyjnej, tej nitki logistycznej spowoduje, że strona rosyjska będzie miała ogromne problemy, tym bardziej, że problem pojawił się wraz odwrotem ludności rosyjskiej, która ewakuowała się czy uciekała z Krymu po ataku na most kerczeński, blokując nitkę wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego. Tutaj cały ten rejon był sparaliżowany. Problemy z logistyką, problemy z przemieszczaniem się jednostek wojskowych. Wyglądało to trochę jak wrzesień 1939. Może przesadziłem, ale chodzi o to, że te wojska jednak miały problemy z przemieszczaniem się, korki, blokady i tym podobne. Słuchajcie, druga informacja, jaka ostatnio się pojawiła, to pojawiły się informacje o rozpoczęciu ofensywy rosyjskiej w odcinku północnym. Czy to jest ofensywa? Napisałem nitkę, co o tym myślę. Przeanalizowałem to na spokojnie na dyżurku pracy. Miałem całą noc na to, żeby przeanalizować pewne rozwiązania, pewne sugestie oraz ustawienia obu stron i przemyślałem całą sprawę, dochodząc do wniosku, że jeżeli strona rosyjska atakuje, to tylko po to, żeby utwierdzić w tym, że będzie to miejsce ataku stronę ukraińską, aby sparaliżować ukraińskie dowództwo. Natomiast więcej o tym my się poświęcimy właśnie na odcinku Swatowe-Kremienna, gdy będę omawiał ten odcinek frontu. Natomiast my może nie będziemy teraz o tym mówić, tylko właśnie przy tym odcinku i przejdźmy na ten odcinek, rozpoczynając właśnie raport wojenny od odcinka Swatowe-Kremienna. Zaczynamy. Jesteśmy na tym odcinku Swatowe-Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj informacje o walkach na kierunku kupiańskim, pod Macotywką, na kierunku centralnym, tutaj pomiędzy Berestowe, Nowosylewskie, Stelmachivka oraz odcinek południowy, ale aż od, można powiedzieć, Makijewki, nawet już wcześniej działania Petroszewne, Makijewki, Newelskie, Terny oraz cały południowy odcinek. Tutaj mamy działania rosyjskie, dość aktywne działania, które prowadzą tutaj różne jednostki. Są to dość silne ataki, natomiast nie są to ataki, które tutaj można byłoby, przynajmniej ja odbierałbym je jako decydujące szturmy na pozycje ukraińskie.
Dlaczego? Dlatego, że one owszem mają wsparcie, natomiast nie ma informacji o tym, żeby ataki doprowadzały do jakichś przełamań, czy ewentualnie jakichś wyrw w linii frontu. Natomiast takie ataki są. Pojawiła się nawet informacja, że w rejonie Dworicznej miał zginąć dowódca 96. Brygady Rozpoznawczej z I Armii Pancernej. Ja się z takim czymś nie spotkałem, natomiast tak jak mówię, też nie mam dostępu do wszystkich materiałów i mówię to uczciwie. Bazuję na pewnych elementach, które ja mam sprawdzone i na tym bazuję, natomiast jeżeli takie informacje się pojawiają, to widocznie ktoś też ma informacje i na tym bazuje. Natomiast wiemy, że te walki tutaj są. I wracając do tego, co rozpisałem się na Twitterze, pisząc całą nitkę, słuchajcie, na plus do tego, żeby ta ofensywa rosyjska na tym odcinku frontu miała miejsce, jest to, że blisko jest do granicy rosyjskiej. Natomiast może cofnijmy się, bo to będzie wtedy lepiej nam tu pokazać. Mamy tutaj odcinek północny. Mamy odcinek północny. To jest odcinek północny, czyli odcinek, na którym może nastąpić ofensywa rosyjska. Przemawia fakt, że mamy tutaj blisko magazyny na terytorium Rosji, rozwinięte linie kolejowe i linie zaopatrzeniowe dla tych wojsk. To w tym rejonie odtwarzana była pierwsza Armia Pancerna Gwardii, która ma być trzonem tej operacji, oraz elementy 6. Armii, która tak naprawdę częściowo w większości walczy na froncie już od wielu tygodni. I mówienie, że jest w odwodzie, no tak, jakieś elementy tej armii są w odwodzie. Natomiast mamy w odwodzie jeszcze elementy 3. Dywizji Zmechanizowanej oraz 90. Dywizji Pancernej oraz inne mniejsze brygady czy pododdziały. Słuchajcie, owszem, można byłoby, to by było za, może tak, to by było za tym, że operacja ofensywna na tym rejonie może mieć miejsce. Ale teraz, jak popatrzymy na to wszystko, to jaki jest cel tej ofensywy? Nawet jeżeli Rosja przełamałaby jakimś cudem, bo za chwilkę do tego też namierzę i będę do tego zmierzał, przełamała ten kierunek, to co, pojawi się znowu pod Izium, podejdzie pod Charków? Jaki będzie cel główny tej ofensywy? Sukces za wszelką cenę? Nie zgadzam się z tym. Tym bardziej, że popatrzmy, jaką mamy linię frontu. Idziemy od odcinka hersońskiego, zbiornika kachowskiego już nie ma, więc trzeba się liczyć z tym, że teren za niedługo będzie tutaj zdatny do tego, żeby przekroczyć rzekę i uderzyć, ewentualnie utworzyć, czy nawet uderz i uciekaj na zasadzie takiej taktyki. Mamy odcinek zaporowski, na którym toczą się walki na 3 odcinkach. Ciężkie walki. Straty Rosja tam też ponosi, tak samo jak Ukraina. Natomiast rotacje wojsk rosyjskich dają nam do myślenia, tym bardziej, że straty są i te straty są dość duże. Trzeba sobie też o tym powiedzieć. Mamy linię ATO, mamy odcinek bachmucki. Pamiętajmy, że na linii ATO cały czas atakuje strona rosyjska. Mamy Bachmut i Siewiersk, gdzie atakuje Ukraina i mimo wprowadzania dodatkowych jednostek Rosja tak naprawdę nie jest w stanie zatrzymać. Ono spowolniła, tylko tyle się udało, że spowolniła stronę ukraińską. Natomiast codziennie słychać o tym, że gdzieś tam się sytuacja zmieniła, że ponieśli straty strona rosyjska. Ostatni filmik z 85. Brygady, która ledwie pojawiła się na froncie, a już otrzymała na podejściach silne uderzenia od artylerii, poniosła straty. Natomiast reszta żołnierzy, część żołnierzy została odesłana do tyłu, na tyły, dlatego, że odmówiła udziału w walkach. I to jest filmik z tej brygady. I tutaj trzeba ufać tym, bo oni sami mówili, że dowództwo im nie zabrało telefonu, więc proszą rodziny i bliskich o pomoc. Słuchajcie, mamy odcinek północny, gdzie atakują też Rosjanie. I teraz pomyślmy sobie uczciwie tak. Wiemy, że odwody zgrupowania Dniepr oraz Wschód zostały zużyte i są używane rotacyjnie do walk na froncie południowym. Mamy też problemy strony rosyjskiej na odcinku bachmuckim, gdzie idą odwody z linii ATO. One idą też na południe. Przykładem 136. Brygada rosyjska.
natomiast też mamy tutaj jednostki ługańskie i donieckie, które też wspierają odcinek bachmucki. Mamy oczywiście tą pierwszą armię, która tak naprawdę możemy sobie dzisiaj zadać pytanie, na ile została uzupełniona i na jakie straty poniosła podczas odwrotu z Izium. Nikt z nas nie wie tak naprawdę, w jakim stanie ta armia była po tym odwrocie. Pamiętajmy, że ten odwrót był gwałtowny, wycofywali się dość gwałtownie z tego rejonu, zostawiając sporo sprzętu. Nie wiemy, jaka była liczebność oddziałów rosyjskich po tym odwrocie, na ile dowództwo rosyjskie zdołało zmobilizować czy uzupełnić te formacje pierwszej armii pancernej i tak naprawdę powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz najważniejszą. Użycie tej armii, pierwszej armii pancernej do natarcia na kierunku północnym tak naprawdę pozbędzie jedynego atutu strategicznego dowództwo operacji specjalnej oraz całego frontu ukraińskiego, strony rosyjskiej. Strona rosyjska pozbędzie się po prostu odwodu, strategicznego odwodu, który mogłaby rzucić tam, gdzie Ukraina zaatakuje. Słuchajcie, i teraz tak się zastanawiam nad drugą rzeczą. Nawet jeżeli jest to z przyczyn politycznych, to czy politycy mają świadomość, że kładą na stół ostatniego asa w rękawie i dają wszystko na wóz albo przewóz? Przecież jeżeli ta ofensywa się nie uda, a zaraz powiem, dlaczego może się nie udać, jeżeli by nastąpiła, to przecież ta armia poniesie ogromne straty. Czy Rosja będzie miała czas, bo możliwości może i będzie miała, ale czas na to, aby uzupełnić i odtworzyć zdolności bojowe? To nie jest II wojna światowa, to nie jest okres, gdzie Rosję wspierały państwa Zachodu i przesyłały ogromne ilości zaopatrzenia do Rosji. To też nie jest przemysł Rosji z okresu II wojny światowej, a tym bardziej technologia, która wtedy była, nie można jej nawiązać do współczesnej. Natomiast pomyślmy sobie o tym, przejdźmy z powrotem na mapę odcinka północnego, że strona ukraińska też, dowództwo ukraińskie postanowiło wzmocnić ten odcinek szeregiem różnych jednostek, bo mamy nową, 88, mamy tutaj 32, mamy 21 w elementach, to nie jest cała brygada na froncie, więc część tej brygady jest na tyłach. Mamy przecież naprawdę szereg różnych jednostek, które się tutaj pojawiły i to zgrupowanie ukraińskie naprawdę nie jest słabe na tym odcinku. To nie jest tak, że na tym odcinku walczą wojska od jesieni i one nie otrzymywały uzupełnień, czy nie otrzymywały wsparcia. Ukraina posiada tutaj naprawdę potężne zgrupowanie i obawiam się w pozytywnym sensie tego słowa znaczenia, że Ukraina posiada na tym odcinku jeszcze jednostki, bo jest jeszcze tutaj na przykład 44, która nie jest zaznaczona, a wiem, że jest. Szereg innych jednostek, które na tym odcinku lub w pobliżu tego odcinka są i są gotowe do wejścia do akcji. Czy strona rosyjska może liczyć na sukces? Nie, dlatego że od jesieni 2022 roku po zajęciu tych pozycji strona ukraińska rozpoczęła fortyfikowanie oraz ustawiania pól minowych. Obrona jest głęboka, mimo że na tyłach mają rzekę i zalew na rzece Oskił, więc tutaj naprawdę to nie jest żadna przeszkoda, tym bardziej, że linie zaopatrzeniowe Ukraina naprawiała naprawdę bardzo szybko i możliwości tutaj są dla strony ukraińskiej bardzo duże. Pamiętajmy, że naprawdę Ukraina ma jeszcze sporo sił w odwodach, które może w razie czego przerzucić i wzmocnić dodatkowo ten rejon. Słuchajcie, Tomasz tutaj dał też swoją analizę. To jest tylko jego analiza i wcale nie musi tak być. Natomiast ja się nie zgodzę z tym, że natarcie z rejonu Synkiwki na Kupiańsk wzdłuż brzegu będzie miało miejsce. Dlatego, że przełamanie ukraińskiej obrony na tym odcinku były już próby i nie udało się. Natomiast gdyby się nawet udało, to bez zajęcia wschodniej części Kupiańska lub nawet zostawienia tu dużych sił nie uda się natarcie rosyjskie na południe wzdłuż zalewu. Nawet jeżeli stronie rosyjskiej jakimś cudem udałoby się w błyskawicznej kampanii czy rajdzie zająć wschodnią część Kupiańska, czy nawet zająć Kupiańsk,
to słuchajcie, nie będzie to takie łatwe, żeby odciąć ukraińskie zgrupowanie rajdem wzdłuż brzegu, atakując jednocześnie od czoła. Od czoła te jednostki muszą przełamać głęboko użytowaną obronę ukraińską, a na to, jak widzimy dzisiaj w przebiegu tej wojny, półtorarocznej już, nie ma takiej możliwości i boryka się z tym i jedna i druga strona w ostatnich miesiącach. Słuchajcie, to jest taka moja analiza. Ja jestem zwolennikiem tego, że rosyjskie działania na tym odcinku frontu mają tylko jeden główny cel, a w sumie nawet dwa. Jeden cel to jest sparaliżowanie ukraińskiego dowództwa w zakresie niepewności, czy w zakresie przegrupowywania odwodów, czyli paraliżowanie odwodów, czyli ściągnięcie uwagi dowództwa ukraińskiego na ten odcinek, przesłanie tutaj dodatkowych jednostek, których może zabraknąć na innym odcinku. Natomiast drugim głównym celem jest czas. Czas dla rosyjskiej dyplomacji, która pozwoli zakończyć tą wojnę jakimś rozejmem, czy ewentualnie jakimś porozumieniem, licząc na to, że Zachód wymusi na Ukrainie ustępstwa, czy podpisanie rozejmu, czy nawet pokoju na warunkach, które nie do końca muszą być tutaj w tym wypadku zgodne z interesem Ukrainy. Słuchajcie, a wiemy dobrze, że jeżeli Ukraina nie będzie miała wsparcia Zachodu, to będzie miała bardzo duży problem na linii frontu z utrzymaniem, bo jak wiemy jest zależna od amunicji i innych materiałów, które Zachód jej dostarcza. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, mamy tutaj te ataki, tak jak powiedziałem, Makiwka, Newskie, Terny, próby w kierunku Torskę, natomiast są te ataki odrzucane przez stronę ukraińską. Nigdzie Rosja tutaj nie uzyskała powodzenia. Przejdźmy na odcinek siewierski. Jesteśmy na odcinku siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj działania nękające strony rosyjskiej w kierunku Białochorywki, walki na kierunku rozpoznawczy, na kierunku Berestowe, Waimka oraz działania ukraińskie, które tutaj toczą się na kierunku Jakowliwka, Soledar. Mamy tutaj dalsze ataki. Strona ukraińska wprowadziła do walki 115. Brygadę zmechanizowaną, przynajmniej elementy tej brygady się pojawiły na tym odcinku frontu. Natomiast nie ustają walki na odcinku bachmuckim. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, mamy tutaj naprawdę zaciekłe walki na tym kierunku frontu. Wiemy, że strona rosyjska kontratakowała też na kierunku właśnie Oricho-Wasiliwki oraz miejscowości Kromowe. Wiemy, że atakowane były ataki rosyjskie na południu też, jeżeli chodzi o ten kierunek północny, bo o nim pierwsze będziemy mówić. Strona ukraińska próbuje zlikwidować to wybrzuszenie, które tutaj jest, atakuje na szerokim odcinku, natomiast nie jest w stanie utwierdzić tych zdobyczy, które ma. Jest z tym problem. Natomiast też strona rosyjska tutaj wciągnęła dodatkowe jednostki. Jak mówiłem, ostatnią 85. Część tych żołnierzy odesłano na tyły z powodu tego, że nie chcieli walczyć. Z powodu braków amunicji, braków wsparcia, ciężkiej artylerii i problemów z zaopatrzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, mamy tutaj dalszy nacisk ukraiński w kierunku Kliszczejówki, Kurdimówki, Aleksandriwki. Natomiast jest pewien problem natury tego batalionu czeczeńskiego, bo prawdopodobnie został wycofany, natomiast nie mam jeszcze potwierdzenia, czy jest wycofany. Zostawiłem go. Jeżeli chodzi o samo miasto, tutaj też się nic nie zmieniło. Mamy ataki artyleryjskie strony ukraińskiej na rozpoznane pozycje w mieście, natomiast brak innych informacji z tego odcinka frontu. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj informacje o działaniach rozpoznawczych oraz sporadycznym ostrzale artyleryjskim na tym odcinku frontu. Brak innych działań na tym pasie. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Mamy informacje o walkach w rejonie Awdiwki. Wiemy, że Rosjanie atakowali w kierunku Pierwomajskie, Krasnochorywki,
Marinki oraz Nowomichajówki. Bez sukcesów na tym odcinku frontu. Przejdźmy na Zaporoże. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Z informacji, jakie tutaj się pojawiły, mamy problemy logistyczne strony rosyjskiej, która boryka się z problemami na tyłach swojego frontu. Atakowane były rejony Melitopola, Tokmaku, Berediańska, Mariupola oraz szeregu innych miejscowości na tyłach frontu. Walki zaczniemy tym razem na prośbę widzów, żebyśmy to uszeregowali od strony wschodniej w kierunku Wełyki. Przejdźmy na mapę Wełyki. Jesteśmy na odcinku Wełyki-Nowosiłki. Mamy tutaj dalsze działania strony ukraińskiej, która podeszła znowu pod miejscowość Prutne. Na razie ta miejscowość jest w rękach rosyjskich. Mamy działania na kierunku Staromajorskie oraz Urożajnym, gdzie strona ukraińska atakuje. Pojawiły się doniesienia o zdobyciu Staromajorskie, natomiast na dzień dzisiejszy ja mam takie informacje, że północna część miasta, widziałem filmik z wkraczaniem wojsk ukraińskich do północnej części miasta, natomiast nie ma potwierdzenia, że ono cały czas, te jednostki się tam znajdują. Ja bym tutaj jednak zostawił północną część miasta w rękach niczyich, natomiast południe i centralna część wsi Użorodnym jest w rękach rosyjskich, natomiast mamy działania ukraińskie na tym odcinku frontu i wiemy, że jednostki specjalne tutaj obsadziły wzgórza, więc Rosjanie będą mieć troszeczkę problem. Prawdopodobnie dlatego też doszło do pewnych działań właśnie na Staromajorskie. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że jeszcze nie jest zdobyte w całości i mam nadzieję, że to się zmieni w ciągu kilku najbliższych dni. Odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Jeżeli chodzi o te działania na tym odcinku frontu, wiemy, że strona ukraińska próbuje tutaj nacierać w kierunku miejscowości Żerebianka. Bez sukcesów na razie strona ukraińska nie może sobie tutaj poradzić z 429 pułkiem. Natomiast jeżeli chodzi o Robotynę, wiemy, że kontratakowali tutaj Rosjanie. Natomiast Robotynę nadal znajduje się w rękach rosyjskich i na razie nie widać tutaj perspektyw dla strony ukraińskiej, więc czekamy, co się będzie działo dalej. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy informacje o ostrzałach artyleryjskich z jednej i z drugiej strony na tym odcinku frontu. Działania jednostek specjalnych na wschodnim brzegu Dniepru, natomiast brak innych informacji z tego rejonu frontu. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.